Księga Wyjścia, 4 rozdział, tak. Mojżesz otrzymuje powołanie, otrzymuje władzę, taką proroczą, władzę przewodniczenia i wyrusza ze swoją rodzinę, żeby wyzwolić z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli cały naród. Ale coś dziwnego się dzieje pewnej nocy. 4 rozdział od 24 wiersza. Posłuchajcie. W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Jak to? Kilkadziesiąt wierszów wcześniej ten sam Bóg powołuje go, mówi: wyprowadź mi naród z Egiptu, a tu mówi, że Bóg chciał go zabić. Jak to? Bóg zmienia zdanie albo jest jakimś nieobliczalnym Bogiem? O co chodzi? Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego, dotknęła nim nóg Mojżesza, być może eufemizm wskazujący na genitalia, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. Odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Mojżesz chciał wyprowadzić cały naród z Egiptu, ale swojego syna nie chciał obrzezać. Bał się tatuś zranić synka. Kiedy rodzice boją się zranić dziecko, to sami też umierają z troski o to dziecko. To jest brak wiary w Boga. To jest brak zaufania Bogu. I tu mamy wzór kapitalny prawdziwej matki, nie matki, która mówi: nie, zranię swojego syna. Kobieta tego nie robiła, nigdy nie obrzezywała, nie? Od tego był ktoś inny. Mochel od obrzezywania był. Mężczyzna z krzemiennym nożem. Ona wzięła ten krzemienny nóż, podchodzi do syna i w najwrażliwszej części organizmu, najbardziej unerwionej, ciach, nie? Dziecko, nie, ona do genitaliów męża mówi: tak, właśnie się robi. Nie? Dobra matka. Nie boi się zranić syna, żeby uratować życie synowi i mężowi. Musi być odcięcie od rodziny, nie? Obrzezanie. Czy my byliśmy obrzezani w sercu od naszych rodzin? Czy to cięcie mamy za sobą? Czy nasze matki miały taką odwagę, że wolą same się zranić, nas zranić, bylebyśmy tylko żyli duchowo? Żebyśmy sami byli ojcami, a nie wiecznymi synusiami. I to mamusimi synkami. Dla wielu matek, może nawet ojców, sensem ich życia jest dziecko. Tyle, że sensem i celem człowieka nie jest nawet syn, lecz droga do Boga. Jedyną miłością, która z natury ma za cel rozłączenie, jest miłość rodzica do dziecka. Jeśli to rozłączenie nie następuje, układ uczuciowy staje się toksyczny, zabójczy, dla którejkolwiek ze stron. Dla matki, dla syna, nawet dla ojca, męża. Płód nie może być w łonie matki dłużej niż 9 miesięcy. Wyobraźcie sobie matkę, która ma dziecko, jest 9 miesiąc. Ten wspaniale wydęty brzuch, widać te nóżki, które tam kopią, nie? I matka mówi tak: tak mi dobrze z moim dzieckiem w środku. Nie urodzę go, po co? Zatrzymam go jeszcze 10 miesiąc. I chodzi z płodem 10 miesiąc, chodzi 11, chodzi 12, mówi: nie wypuszczę, trzymam go w środku. Jest dobrze mi tak. Co się dzieje z dzieckiem? Będzie żyło? Czy zgnije? Pytam się, będzie żyło czy zgnije? Zgnije! 9 miesiąc musi odejść. Może urodzić się w 8, może urodzić się w 7, tak? Ale nie w 11 czy 13. Zgadza się? Więc ty możesz odejść z domu, kiedy masz 8 lat i nie stanie się taka krzywda, kiedy nie odchodzisz z domu psychicznie czy emocjonalnie mając 30. Gnijesz! Jak ktoś jest synem, nie jest ojcem. Może tylko udawać, że jest ojcem, ale nie jest ojcem. A nasze kapłaństwo nie jest kapłaństwem, tak jak u księży diecezjalnych, po prostu kapłaństwem. Nasze kapłaństwo ma wymiar ojcostwa. Do nas się mówi: ojcze. Warto teraz nasz wzrok zwrócić na sam koniec na wzór matki kapłana, na Miriam, tak, na matkę Jezusa. Zastanawiało mnie, wiecie, dlaczego tak mało jest jej poświęconego miejsca w opisach działalności Jezusa. No bo mało jest o niej. I tu, żeby nie wiem, jaki Mariolo próbował naciągnąć jak gumę ten tekst, to się nie da.
jest gdzieś w cieniu, ale jest wzorem. Więc co jest wzorem dla matki? Być w cieniu. Proste. A nie być w świetle. Dalej. Tylko kilka wydarzeń z czasu działalności Chrystusa ujawnia jej obecność. Ona go po prostu nie zasłaniała sobą. Nie wtrącała się, nie dyrygowała. Tylko jest tylko jeden moment, kiedy zresztą dość tak rozmawiałem dość trudno w Kanie Galilejskiej. Nie? Kiedy ona mówi, no zróbcie wszystko, co mamy. To jest jeszcze nie ten czas, co się tutaj wtrącasz, matko. To był tylko jeden moment. Kiedy ona naprawdę odważyła się coś zrobić wbrew woli swojego Syna. Nie rządziła Jezusa. Nie. Nie ograniczała Go. Nie próbowała Go przy sobie zatrzymać. Choć taki epizod zaistniał. Czytaliśmy o tym. Marek 3 rozdział wczoraj. Nie? Przyszła do domu, usłyszała mocne słowo od Syna, usłyszała. Wiedziała, gdzie jest jej miejsce. I do dzisiaj tak jest. Dlatego jest naprawdę Matką Jezusa. Dlatego jest Królową Wszechświata. Dlatego zasługuje na cześć. Bo nigdy nie przekroczyła swoich praw w stosunku do Syna, do Jezusa. Tylko raz próbowała właśnie przyjść i nawrócić Go do domu. Nigdy więcej jego matka nie próbowała ingerować w misję, próbując go powstrzymać. Owszem, znamy zdarzenie z Kany Galilejskiej, ale na tym koniec. Niewątpliwie bardziej go kochała niż Piotr czy Jan. I więcej wiedziała o jego przyszłym losie niż Piotr i Jan. Na pewno więcej. Znała Pismo Święte i domyślała się, jaka jest wymowa proroctw mesjańskich. Podejrzewam, że bardzo szybko wiedziała, jak Jezus skończy to życie. Miał na to prawie 30 lat, by zrozumieć wszystko dokładnie. I ona też. Żadnemu człowiekowi Syn Boży nie poświęcił tak dużo czasu, by wyjaśnić całą tajemnicę odkupienia, jak właśnie jej. Przez 30 lat na pewno rozmawiali wiele razy o tym. Wiedziała na pewno, że jego droga do Jerozolimy skończy się tragicznie. Ale znała też wartość tej tragedii, krzyża, odkupienie. Nie próbowała go ani słowem odwieść od krzyża. Piotr go próbował odwieść, a ona ani razu w Biblii nie jest napisane, że mój synu kochany, błagam cię, tylko w ten sposób nie umieraj. Już każdej na rodzaj śmierci, tylko nie ten. To Piotr się zdobył na taki tekst, a ona nie. Wiedziała? Na pewno wiedziała, że tak będzie. Znała Pismo. No i co, niedobra matka, że nie powstrzymała syna przed krzyżem? Czy kochana matka, jak matka Mojżesza, że mówi, trzeba zranić, żeby uratować rodzaj ludzki. Mój syn musi być zraniony, żeby cały rodzaj ludzki był uratowany. Matka Mojżesza powiedziała tak, zranię swojego syna, ale mąż będzie uratowany, a jak będzie uratowany Mojżesz, to jest uratowany cały naród Izraela z Egiptu. I Maryja wchodzi w ten obraz. Ona mówi, pozwolę na zranienie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na krzyż Jego, ale dzięki temu jest uratowany cały rodzaj ludzki w odkupieniu. Bo jeśli ja powiem nie, ja mamusia tak kocham swojego Syna, że on nie może umrzeć na krzyżu, to tak, uratowała Syna, ale cały rodzaj ludzki wtedy by zginął. Oczywiście to jest teoria, ale bardzo logiczna. Tylko że ona wchodzi w obraz takiej matki, która mówi tak, ja tracę swojego syna powołanego do zakonu, ja tracę swojego kapłana, nie? Ale tysiące ludzi zyskuje Boga. To jest moja ofiara, mnie to rani, nie? Ale muszę wyjść z tego, nie? Muszę puścić swojego syna, bo inaczej umrze on i wielu ludzi. Nie? Oddać syna. Czy twoja matka oddała cię tak naprawdę? Czujesz to? Czy jeszcze cię trzyma? Och tak. Nie próbowała go ani słowem odwieść od krzyża. Nie chroniła go za wszelką cenę od przykrości i trudności. Nie uczyniła nic, by zatrzymać go przed przyjęciem tak okrutnej śmierci, dlatego też nie szukała go przy grobie. Zobaczcie, przy grobie nie ma Maryi. Wiedziała, że zmartwychwstał. I chociaż nie ma mowy ani słowem w Ewangeliach o tym, zapewne była pierwszą osobą, której się ukazał po wstaniu z grobu. Nie ma o tym mowy w Ewangeliach. A jeśli nie, to tylko dlatego, że nie potrzebowała tego dla umocnienia wiary, bo wiedziała, że tak się stanie. Nie lękała się tego, że Jezus wchodzi na coraz trudniejszą ścieżkę odrzucenia przez elitę religijną. Nie obawiała się wzrastającej niechęci do Niego, ani znoszenia upokorzeń, które zapewne ją spotykały ze strony rodziny czy innych mieszkańców Nazaretu, szczególnie po incydencie wygnania Jezusa z Nazaretu.
Nie rozpaczała ani nie błagała go, żeby się zatrzymał i gdzieś ukrył. Nie przybiegła do ogrodu oliwnego, żeby go powstrzymać. Nie rywalizowała z Bogiem Ojcem o to, by zapewnić swojemu synowi szczęśliwe życie jako dobrze zarabiającemu stolarzowi. Po co? Nieprzypadkowo widzieliśmy ją przy krzyżu. I nie mówiła: synu, zejdź, nie? Czekała, aż umrze. Pomyśl o swojej matce. Czy ona pasuje tego wzoru? Widzimy ją tylko przy krzyżu. I to wiele mówi. To najzdrowsza relacja matki do syna, kapłana, wręcz wzorcowa. Pozwolić swojemu synowi umrzeć dla zbawienia innych. Czy twoja matka modli się o to, żebyś ty umierał dla zbawienia innych? Czy też modli się o to, żebyś nawet nie zadrasnął sobie piątki? Czy pouczyłeś swoją matkę, bo masz obowiązek w czwartym przykazaniu, cześć do ojca i matki, czy pouczyłeś swoją matkę o to, w jaki sposób powinna się modlić za ciebie? Czy też zostawiłeś jej to ślepym uczuciom, które ciebie mogą i innych poranić, albo zablokować twoje kapłaństwo? Twoja matka to jest siła, albo wskrzeszająca, albo uśmiercająca. Ale kiedy wychodzisz z domu, przestajesz być jej synem, stajesz się jej ojcem. Tak było w moim przypadku. Kiedy już mi się udało pewne rzeczy uzdrowić z moją rodziną, to ja dla swojej matki jestem ojcem teraz, ojcem życia duchowego. I ona wie, że ja muszę umierać. Ona wie, że ją to kosztuje, że nie jestem już jej. Jak jest z tobą? Dzisiaj musisz pomyśleć o swoim ojcu i matce. O tym, czy wszystko załatwiłeś, czy spełniłeś czwarte przykazanie. Właściwie pojęta cześć do ojca, przebaczenie. Właściwie pojęta miłość do matki, uwolnienie. Amen.